Rosja końca XVII wieku była uboga i zamknięta na zachodni świat. Nieliczne miasta i manufaktury dawały niski dochód. Kraj potrzebował reform. Młody car Piotr I wytyczył sobie cel: zdobycie dostępu Rosji do niezamarzniętych zimą portów na Bałtyku i dostęp do Morza Czarnego. Już w 1696 roku w porozumieniu ze Świętą Ligą urządził wyprawę wojenną przeciw Turcji i zdobył port twierdzę Azov. Żeby opanować dojście do Bałtyku, trzeba było pokonać Szwecję. Dzięki poparciu do tronu elektora saskiego Augusta Mocnego, Piotr I chciał zachować Rzeczpospolitą jako silnego sojusznika przeciw Turcji i wciągnąć ją do wojny ze Szwecją. W 1699 roku Dania, Saksonia i Rosja zawarły sojusz. Rozpoczęła się Trzecia Wojna Północna. Początek wojny nie był szczęśliwy dla Rosji, która poniosła klęskę w bitwie pod Narwą. W lipcu 1701 roku król Szwecji Karol XII rozgromił Sasów w bitwie pod Rygą. Zajmując Inflanty i Kurlandię, wkroczył do Polski, która formalnie zachowała neutralność. Po kolejnej zwycięskiej bitwie pod Warszawą w 1705 roku przeciwnicy Augusta II Mocnego w lipcu wybrali na króla Stanisława Leszczyńskiego. W Polsce tworzą się dwa obozy. Piotr I popiera Augusta Mocnego, Karol XII popiera Stanisława Leszczyńskiego. Leszczyński w 1705 roku podpisał w Warszawie traktat z Karolem XII, który całkowicie podporządkował Polskę Szwecji. Piotr po klęsce zadanej mu przez Szwedów wykorzystał zaangażowanie się króla Szwecji w wewnętrzne sprawy Polski i walkę z Saksonią. Zreorganizował swoją armię, zwiększył rolę artylerii i przezbroił żołnierzy w broń skałkową. W 1703 roku Rosjanie zdobyli ujście do Newy, co umożliwiło im rozpoczęcie budowy u ujścia tej rzeki nowej stolicy. W 1707 roku Szwecja rusza na Rosję. Armia kieruje się na Moskwę, ale kłopoty z zaopatrzeniem i taktyka spalonej ziemi stosowana przez Rosjan zmusza Karola XII do marszu na południe. Wyniszczona chorobami i głodem osłabiona armia szwedzka wchodzi na tereny Ukrainy. Król Szwecji zawiązał sojusz z przywódcą kozaków hetmanem Iwanem Mazepą. Plan zakładał wspólny atak na Moskwę oraz uniezależnienie od Rosjan kozackiego hetmanatu. Żeby zmobilizować też Hanat,
Karol XII zaczął oblegać Połtawę. Planował, że jej zdobycie przesądzi o dołączeniu do wojny Tatarów. Car Piotr ruszył twierdzy z odsieczą. Tu miały rozegrać się losy III wojny północnej. Rosjanie kilka kilometrów od obleganej twierdzy budują warowny obóz. Przez kilka dni trwają potyczki między stronami. W czasie jednego z rekonesansów król szwedzki zostaje lekko ranny. Nie będzie mógł dowodzić bezpośrednio wojskiem. Przed bitwą Szwedzi mają około 28 000 ludzi. Rosjanie 42,5 tysiąca. Piotr I ma przewagę, ale mimo to Karol XII chce zdobyć Połtawę. Staje do walnego starcia mimo sprzeciwu korpusu oficerskiego. 8 lipca 1709 roku o godzinie 2 w nocy Szwedzi frontalnie ruszają na umocnienia i reduty Rosjan. Mimo ponawianych ataków nie udaje się rozbić obrony rosyjskiej. Część Szwedów się wycofuje. Pozostałe pułki obchodzą prawe skrzydło wojsk carskich i stają frontem do głównego obozu Rosjan. Piotr I chce zakończyć to starcie. Ustawia swoje pułki frontalnie przed obozem. Prowokuje wojska szwedzkie do ostatecznego ataku. Artyleria rosyjska osłabia szeregi szwedzkie. Piechota staje naprzeciwko siebie w odległości około 80 metrów. Rozpoczyna się mordercza wymiana ognia. Siła carskiej piechoty rozbija szwedzkie szeregi. O godzinie 11 car triumfuje. Ranny Karol XII ucieka do Turcji. Wraca dopiero w 1713 roku. Wojna trwa jeszcze wiele lat, ale bitwa pod Połtawą była przełomowa. Szwecja traci inicjatywę i status mocarstwa. Wojna kończy się w 1721 roku pokojem w Nystadt. Przynosi carowi dostęp do Bałtyku. Rosja staje się mocarstwem.